Witam wszystkich. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam, drodzy widzowie, historię i zakres działań Rangersów, w których barwna i chwalebna historia rozpoczęła się w czasie wojny francusko-indiańskiej w latach 50. XVIII wieku. Rangersi uważani są za elitarną lekką piechotę uderzeniową wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. Pierwszy batalion Rangersów, powołany w 1942 roku i przeszkolony przez brytyjskich komandosów, działał w Afryce Północnej, na Pacyfiku, we Włoszech i Europie Zachodniej, a stoczona przez drugi batalion Rangersów bitwa o Pointe du Hoc na wybrzeżu Normandii na trwale zapisała tę formację w wyobraźni społecznej. Wprawdzie po zakończeniu II wojny światowej bataliony zostały rozformowane, ale samodzielne kompanie Rangersów walczyły w Korei i Wietnamie, gdzie trwale zaczęto je kojarzyć ze słynnymi kampaniami patrolu rozpoznawczego dalekiego zasięgu. W końcu 25 stycznia 1974 roku sformowano pierwszy batalion Rangersów. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie wystosowane przez Departament Obrony dotyczące potrzeby utworzenia lekkiej i mobilnej jednostki piechoty, którą można w krótkim czasie przerzucić w dowolny rejon świata. 1 lipca 1974 roku nowo utworzony pierwszy batalion 75. Pułku Rangersów został zrzucony na spadochronach w forcie Stewart w stanie Georgia. Desantowanie to było częścią oficjalnej ceremonii rozpoczęcia funkcjonowania 75. Pułku Rangersów w nowej odsłonie. Drugi batalion powstał rok później, a trzeci w 1984 roku. Jednostka szkolona jest do wykonywania rajdów w głąb ugrupowania przeciwnika w celu pojmania osób, opanowania lub odzyskania węzłów komunikacyjnych, lotnisk oraz ewakuacji personelu lub sprzętu. Jest ona także przygotowana do wsparcia operacji specjalnych prowadzonych przez inne jednostki sił specjalnych USA, np. poprzez izolację rejonu działania. Ze względu na zmieniający się charakter konfliktów zbrojnych oraz potrzeby zwiększenia potencjału lekkich i mobilnych sił, 17 lipca 2006 roku 75. Pułk Rangersów przeszedł kolejną reorganizację i obecnie jego struktura organizacyjna składa się z 3 batalionów Rangersów oraz batalionu specjalnego, który składa się z 4 pododdziałów o sile kompanii. Kompanii wywiadu wojskowego, pułkowej kompanii rozpoznawczej, kompanii łączności i kompanii kwalifikacyjno-szkoleniowej, przy czym specjalistyczna 28. kompania likwidacji ładunków wybuchowych wspiera pułk we wszystkich operacjach. Dowództwo pułku oraz 3. batalion Rangersów i batalion specjalny znajduje się w forcie Benning w stanie Georgia. Kompania Rangersów składa się z 3 plutonów strzeleckich i plutonów wsparcia, w którym znajdują się 3 zespoły przeciwpancerne i 2 moździerze 60 mm. Pluton ma 3-osobowe dowództwo, 3 10-osobowe drużyny i drużynę wsparcia z 3 uniwersalnymi karabinami maszynowymi z 2-osobową obsadą i dowódcą. Plutony wspierane są przez pluton batalionowy strzelców wyborowych i zespoły rozpoznawcze z batalionowego plutonu rozpoznania. Praktycznie od momentu sformowania jednostka brała udział w wielu operacjach na całym świecie, m.in. w odbiciu zakładników podczas operacji Orli Szpon w Iranie w 1980 roku, w operacji Urgent Fury podczas inwazji na Grenadę w 1983 roku, w 1989 roku w operacji Just Cause, czyli w słusznej sprawie podczas inwazji na Panamę i w operacji Pustynna Burza w ramach operacji o dość niefortunnym, ale pasującym do jej charakteru kryptonimie Elusive Concept, czyli nieuchwytne pojęcie. W 2 pierwszych misjach pułk występował w tradycyjnej roli Rangersów, wykonując desanty na bronione obiekty, aby opanować lotniska znajdujące się w rękach przeciwnika. W czasie Pustynnej Burzy jednostka była w dużej mierze demonstracyjnie trzymana poza działaniami, co w zasadzie wynikało z niechęci generała Normana Schwarzkopfa do operacji specjalnych i początkowo także dalcie utrudniało wejście do walki. W końcu kompanii B 1. batalionu wyznaczono wykonanie operacji Ranger Run 1, powierzając jej zadanie zniszczenia stacji przekaźnikowej irackiej radiolinii, które to pomyślnie wykonano. Najsłynniejszą akcją Rangersów była operacja Gothic Serpent przeprowadzona w Mogadiszu w Somalii, której celem było schwytanie klanowego watażkę Adida. 3 października 1993 roku w czasie akcji zatrzymania 2 pomocników rebelianckiego przywódcy i ich 42 współpracowników 2 śmigłowce MH-60 Black Hawk zostały zestrzelone z ręcznych granatników przeciwpancernych nad miastem. Rangersi oraz żołnierze Delty zostali okrążeni w mieście i toczyli zaciętą walkę, aż do następnego rana, kiedy to odzyskano wreszcie ciało jednego z pilotów i zdołała przejawić się do nich odsiecz. Afganistan i Irak miały największy wpływ na rozwój 75. Pułku Rangersów. W czasie ataku na Irak w 2003 roku Rangersi wysłali kilka kompanii ze wszystkich 3 batalionów, które podporządkowano siłom zadaniowym 20 połączonego dowództwa operacji specjalnych. Jednostka przeprowadziła wiele operacji, w tym zadanie opanowania kompleksu elektrowni wodnej Tama Hadisa, a w późniejszym okresie zlikwidowała w prowincji Al-Anbar obóz zagranicznych najemników nazwany obiektem Renifer.
W czasie tej akcji, przeprowadzonej w czerwcu 2003 roku, po przygotowawczych uderzeniach lotniczych, 2 plutony Rangersów z kompanii B 2 Batalionu 75 Pułku dokonały w rejonie celu nocnego desantu ze śmigłowców. Trzeci pluton przybył terenowymi GMV, aby zapewnić wsparcie ogniowe moździerzy i zareglować drogę odwrotu wroga. Pomimo nalotów przygotowawczych i wsparcia krążącego nad terenem walki AC-130, Rangersi zostali wkrótce zmuszeni do stoczenia zaciekłej walki ogniowej, która zakończyła się likwidacją ponad 70 powstańców przy tylko jednym ciężko rannym Rangersie, który utracił nogę urwaną przez pocisk z RPG. W czasie powstania pododdziały o sile kompanii wysyłano jako wsparcie sił specjalnych wojsk lądowych SEAL Team 6 lub oddziałów Delty, ale wkrótce Rangersi stworzyli własny związek taktyczny. W Iraku siłom zadaniowym Red Rangersów przydzielono północny rejon operacyjny podporządkowany siłom zadaniowym Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych, dowodzonym przez byłego Rangersa generała Stanleya McChrystala. Pułk prowadził w Iraku długą i brutalną kampanię antyterrorystyczną. Poniósł straty od ognia broni strzeleckiej i podczas wielu incydentów, kiedy kołowe transportery opancerzone Striker trafiały w zasadzki, w których używano zaimprowizowanych ładunków wybuchowych. Jeden z najbardziej wstrząsających wypadków zdarzył się w listopadzie 2007 roku, kiedy w czasie operacji sił zadaniowych RED w pobliżu Al-Balad sierżant Rangersów wypadł z MH-60 i z wysokości 12 metrów runął na ziemię, ponosząc śmierć na miejscu. O wielkiej intensywności działań świadczy to, że podczas 4-letniej służby wojskowej młody Ranger odbył 4 tury operacyjne w Iraku i 1 w Afganistanie. W związku z wyjątkowo trudnymi warunkami pracy tury w siłach specjalnych są krótsze niż w wojskach konwencjonalnych, trwają najczęściej od 3 do 4 miesięcy. Kiedy kadra Al-Kaidy zorientowała się, że ich telefony komórkowe są namierzane, zaczęła wyłączać je na noc, co zmusiło Rangersów do przeprowadzenia wypadów w dzień i poważnie zwiększyło zagrożenie. Jednostka odniosła jednak wiele znaczących sukcesów. M.in. zlikwidowała zastępcę dowódcy Al-Kaidy w Iraku, którego zastrzelono, gdy usiłował zdetonować pas samobójcy. W 2008 roku element sił zadaniowych RED, Rangersi z 2 Batalionu 75 Pułku Rangersów, znalazł się pod silnym ogniem w okolicach Mosulu w czasie nocnego ataku na cel Al-Kaidy w Iraku. Jeden z Rangersów dosłownie wszedł na bojownika ukrytego w sięgającej do piersi trawie, po czym stoczył z nim zaciekłą walkę wręcz, w czasie której jego przeciwnik usiłował uruchomić pas samobójcy. W końcu młody Ranger zdołał ogłuszyć islamistę i zastrzelić go ze swojego M4. W Afganistanie McChrystal dał Rangersom szansę, pozwalając, aby działali w siłach zadaniowych Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych na zmianę SEAL Team 6. Ostatecznie w 2009 roku przejęli samodzielne dowodzenie, ponieważ SEAL był zaangażowany w zbyt wielu miejscach w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie. Rangersi poza przeprowadzeniem akcji zlikwidować lub zatrzymać i szkoleniem afgańskich jednostek byli też odpowiedzialni za działanie zespołu Darby, później przemianowanego na zespół Merrill. Operacje Darby i Merrill były niewątpliwie zuchwałe. Polegały one na umieszczeniu pododdziałów Rangersów w oznaczonym rejonie zainteresowania oraz zorganizowaniu punktów umocnionych w wynajętych od Afgańczyków ogrodzonych zespołach budynków i czekaniu na atak rebeliantów. Po zwabieniu przeciwnika, aby zniszczyć koncentrujące się siły wroga, Rangersi mogli zarządzić wykonanie zmasowanego uderzenia kierowanych GPS-em wyrzutni rakietowych GMLRS albo wezwać lotnictwo. Pozostawali oni na polu walki, dopóki rebelianci nie zostali zniszczeni lub się nie wycofali. Chociaż misje Darby i Merrill były bardzo skuteczne i dziesiątkowały szeregi buntowników, były też kosztowne. W 2019 roku tych operacji na polu walki poległo 16 Rangersów ze wspólnym świadectwem zaciekłości walk. Po objęciu dowództwa nad siłami zadaniowymi Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych Rangersi nadal działali w Afganistanie. Wiele ich operacji prowadzonych było przy pomocy operacyjnego wydzielonego oddziału Alfa wojsk lądowych przeciwko tzw. państwu islamskiemu Khorasan ISIS-K, które jest afgańskim ugrupowaniem działającym na północy i wschodzie kraju i otwarcie zwalczającemu afgańskich talibów i w zasadzie rekrutujące bojowników wśród talibów pakistańskich rywalizujących z afgańskimi. Wzmocniony pluton Rangersów z 3 Batalionu przeniknął do Doliny Mohmand razem z plutonem afgańskich wojsk, aby zlikwidować przywódcę ISIS-K. Gdy zbliżył się do ogrodzonego kompleksu budynków, rozpoczęła się wymiana ognia trwająca 3 godziny. W starciu poległo 2 Rangersów, sierżant Cameron Thomas i sierżant Josh Rogers. Rzecznik Departamentu Obrony oświadczył, że w ostatecznym rozrachunku akcji oceniono jako udaną, cytując: amerykańskie siły specjalne zabiły kilku wyższych przywódców ISIS-K oraz około 35 bojowników, co powinno w znacznym stopniu ograniczyć dalsze działania ISIS-K i pomoże zniszczyć znajdujące się tam komórki ISIS-K. Rok później w Afganistanie polegli 2 inni Rangersi, zapewne przydzieleni do afgańskich narodowych sił specjalnych, opatrzonej nową nazwą starej organizacji antyterrorystycznych zespołów pościgowych Wydziału Działań Specjalnych CIA, znanych także jako zespoły Omega.
Rangers pierwszego batalionu, oddelegowany w 2018 roku do afgańskich Narodowych Sił Specjalnych z zadaniem przechwycenia kuriera Al-Kaidy w prowincji Helmand, zginął w wyniku przyjacielskiego ostrzału, zabity przez członka partnerskiej jednostki afgańskiej. Rangersów wysłano także do Syrii, gdzie w marcu 2017 roku zaobserwowano ich w pobliżu granicy tureckiej w zmodyfikowanych Strikerach M1126. Działając pod wyraźnie wyeksponowanymi flagami amerykańskimi, miały one nie dopuścić do starć pomiędzy wojskami tureckimi a kurdyjskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Rangersi stanowili również część oddziału dowodzonego przez Delta Force, który bronił należącej do koncernu Conoco przy pompowni gazu niedaleko miejscowości Deir az-Zawr, gdzie w bitwie stoczonej w lutym 2018 roku poległy setki dżihadystów i rosyjskich najemników. Podstawową bronią długą Rangersów są karabiny M1A4 Block 2 SOP-Mod, czyli ze specjalnym zestawem akcesoriów dla sił specjalnych. Natomiast bronią boczną są pistolety Glock 17, w tym egzemplarze wytłumione, oraz Sig Sauer M17. Natomiast w wyposażeniu pułkowej kompanii rozpoznawczej znajdują się także kompaktowe pistolety Glock 26, wykorzystywane w tajnych operacjach. Poza tym dostępne są też standardowe i wytłumione pistolety maszynowe. KM-iści używają zarówno RKM Parasaf, jak i MK46, specjalnej lekkiej wersji M246 przeznaczone dla sił specjalnych. Karabiny wyborowe to MK13 i M2010 zasilane amunicją 300 Winchester Magnum, M1110, MK17 Scar H i nowe M110A1, wszystkie kalibru 7,62 mm. Karabiny maszynowe to UKM M240L o tytanowych elementach konstrukcji i MK48 kalibru 7,62 mm w wersji Mini-Mi, czyli M249. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam, drodzy widzowie, historię oraz zakres działań 75. Pułku Rangersów. Do zobaczenia. Siemano!